Witam Was wszystkich, to Mateusz z WeldPass. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na kolejny odcinek z serii nauki spawania migomatem. Musicie wiedzieć, że wyróżniamy dwie główne techniki prowadzenia uchwytu spawalniczego. Pierwsza technika pchania uchwytu spawalniczego podczas spawania. Druga technika ciągnięcia uchwytu podczas spawania. Czym te techniki się od siebie różnią? Mianowicie kierunkiem spawania, linią wtopienia, wyglądem lica oraz zakresem pozycji spawania. Kierunkiem spawania, co jest oczywiste, spawając techniką pchaj, jako że jestem praworęczny, będę spawał w lewo, techniką ciągnij będę spawał w prawo. Dla leworęcznych po prostu odwrotna sytuacja. Podczas spawania pamiętajcie, aby nasz wolny wylot drutu elektrodowego nie przekraczał 10 mm oraz starajcie się prowadzić Wasz uchwyt spawalniczy z jednakową prędkością, jak najbliżej spawanego detalu. Jeżeli chodzi o wygląd lica, to w technice ciągnij zawsze to lico będzie węższe i takie smuklejsze, drobniejsze. A jeżeli chodzi o technikę pchaj, lico znów jest szerokie, rozlane, pełniejsze. Chociaż to nie jest regułą, bo wszystko zależy od doświadczenia spawacza, wszystko zależy od parametrów spawania i samego źródła spawającego. Linia wtopienia i zakres pozycji spawania. Tutaj technika pchaj i technika ciągnij będą miały podobne takie jakby wartości, podobne linie wtopienia, z tym, że w pozycjach nabocznych, czy okapowych, czy być może naściennych, technika ciągnij będzie miała delikatnie większe wtopienie. Czasami mniej zauważalne, czasami bardziej. Wszystko również zależy, tak jak mówiłem wcześniej, od naszego doświadczenia, od parametrów, od samego źródła prądu spawania. Co jeżeli chodzi o pozycję pchaj przy pozycjach spawalniczych? Tutaj ta pozycja sprawdzi się, myślę, najlepiej, ponieważ można nią spawać w każdej pozycji i tutaj ryzyko przyklejenia naszej spoiny spada do minimum, ponieważ pchając nasze jeziorko spawalnicze niwelujemy możliwość powstawania tej niezgodności. Jeżeli ciągniemy spoinę gdzieś w pozycjach przymusowych, czy to w pionie, czy na rurze, możemy po prostu tę spoinę przykleić. Na co trzeba uważać, uczulam. Można to zrobić, ale naprawdę potrzeba do tego ogromnego doświadczenia i znajomości charakterystyki jeziorka spawalniczego. Ważnym elementem prowadzenia naszego uchwytu spawalniczego jest także jego pochylenie pod odpowiednim kątem. I tutaj wyróżniamy zakres kątów od 90 stopni do 15 stopni pochylenia naszego uchwytu spawalniczego względem spawanego materiału. I to jest gdzieś ten kąt właśnie 15 stopni. I tutaj możecie zauważyć, że mimo wszystko, że ja pochylam ten uchwyt, cały czas jestem skupiony na tym punkcie, który chcę zespawać. Teraz kąt 90 stopni, czyli mamy tak jakby cały czas nacieramy na nasz element. Nie ukosujemy, tylko 90 stopni. Nie możemy się odchylać za bardzo, tak jak mówiłem, od tego, co zalecają eksperci, czyli nie robimy czegoś takiego, gdzie ten drut po prostu musi nam się gdzieś dalej wysunąć, gdzieś tam jesteśmy skierowani w kierunku spawania, ale nie w nasz materiał. Musimy być skierowani w nasz materiał, a nie gdzieś tam daleko. W nasz materiał, nie daleko. W nasz materiał, nie gdzieś tam pod innym kątem. Teraz chciałbym Was zaprosić na część praktyczną, w której Wam pokażę, jak ja spawam w tych dwóch technikach w pozycji nabocznej. Przetniemy sobie tę próbkę i po prostu zobaczymy linię wtopienia. Jest to ciekawy eksperyment. Polecam, żebyście sobie takie robili. Chusta na głowę. Chronimy się przed iskrami. I tutaj podkreślam, przed spawaniem warto sobie ustawić parametry na odpadowym kawałku blachy. Parametry, jakie ustawimy do dzisiejszego testu dla obu przypadków, wynoszą 7,5 metra na minutę posuw drutu, 19 V napięcie łuku spawalniczego oraz indukcyjność ustawiona na wartość 3 jednostek. I tutaj możecie zobaczyć, jak ja przytrzymuję na początku trochę mój uchwyt, żeby to jeziorko spawalnicze wypełniło mi te podtopienie, które powstaje na początku i wypłynęło poza krawędź mojej próbki. Jeżeli chodzi o egzamin spawalniczy, pamiętajcie, że zawsze ostatni centymetr i centymetr na początku naszej spoiny testowej będzie odrzucany, ponieważ powinno się stosować najazdy, czyli odpadowe takie same blachy przyspawane do końców naszej próbki, po to, żeby już wjechać rozgrzanym na nasz materiał spawany. Najazdy stosuje się w sytuacji spawania odpowiedzialnych spoin, które będą później badane.
Teraz spawamy techniką ciągnij. Spójrzcie, wyraźnie węższa spoina, bardzo stabilny łuk i widać, że ta energia łuku spawalniczego w tej pozycji spawalniczej idealnie skupia nam się w miejscu, w którym chcemy te złącze wykonać. Jeziorko spawalnicze jest w ogóle węższe w porównaniu z techniką pchaj i tak jakby bardziej smukle ta spoina jest układana. Możecie zauważyć, że praktycznie na każdym zbliżeniu łuku spawalniczego spawam z uchwytem ustawionym pod pewnym kątem. Teoria mówi maks 15 stopni. Nikt, myślę, tego nie mierzy, tylko robi to intuicyjnie. Ważne, abyśmy zbytnio nie przesadzali z pochyleniem naszego uchwytu spawalniczego i dobrze odczytywali jeziorko spawalnicze. Kiedy stosować kąt 90 stopni? Wtedy, kiedy chcemy maksymalnie spenetrować nasz materiał lub wykonać dobrze wypchany przetop. Kiedy pochylamy nasz uchwyt? Wtedy, kiedy potrzebujemy lepszej widoczności jeziorka spawalniczego. Kiedy detal, który spawamy, jest względnie cienki i nie potrzebujemy tak głębokiego wtopienia. Oraz w pozycjach przymusowych, gdzie grawitacja próbuje ściągnąć niejako nasz materiał, a my właśnie podtrzymujemy go delikatnie, pochylając uchwyt. Wszystko, co tu mówię i publikuję, nie zawsze może sprawdzić się w 100%. W dużej mierze finalny efekt zależy od ręki spawacza. Każdy z nas jest inny i ma własny styl spawania. Zanim rozpoczniecie spawanie, pamiętajcie, żeby przewód zasilający naszą spawarkę był wyprostowany, żeby nie był zwinięty w kłębek, ponieważ ten przewód może nam się po prostu grzać. I oczywiście nasz uchwyt spawalniczy powinien być względnie prosty, żeby nasz drut elektrodowy miał prostą drogę do naszej końcówki prądowej, żeby nam się nie zacinał podczas spawania. Jesteśmy już po spawaniu. Lubię zrobić więcej próbek, aby na pewno przekonać się o prawdziwości danej teorii. Teraz zajmiemy się wytrawianiem. Zaraz zobaczycie topienie przy obu tych technikach. Zaczynamy wytrawiać próbkę wykonaną techniką ciągnięcia uchwytu spawalniczego. Wtopienie na obu tych próbkach jest optymalne i podobne, lecz w moim odczuciu w tej pozycji spawania większe wtopienie mamy w technice ciągnij niż pchaj. Jest to nieznaczna, subtelna różnica, ale jednak jest. Teraz wytrawimy spoinę w technice pchaj. Kolor ciemnoszary z czerwonymi liniami ukazuje nam głębokość naszego wtopienia. Kolor jasnoszary do białego to kolor ścianek naszej próbki. I na końcu możecie zobaczyć, jak wyglądają obie te próbki. Sami porównajcie, sami sobie odpowiedzcie na postawione pytanie, które wtopienie jest większe, które wtopienie jest bardziej optymalne. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał wniósł coś do Waszych głów i przyczyni się do Waszego wzrostu zawodowego. Subskrybujcie nasz kanał, ale co najważniejsze, zadawajcie pytania i komentujcie. Dziękuję Wam za uwagę i obejrzenie tego odcinka. Do następnego razu. Cześć Wam.